Dziś chcę Wam przedstawić prosty przepis na maść propolisową. Ponieważ robiłam ją dla osoby, która bardzo jej potrzebowała, to postanowiłam podzielić się z Wami sposobem, w jaki ja ją przygotowuję. Z filmu dowiecie się również, jak taka maść działa i na jakie dolegliwości może nam pomóc. Do zrobienia maści będą nam potrzebne zaledwie 3 składniki. 25 ml wyciągu z propolisu, u mnie własnoręcznie zrobiony, przepis oczywiście macie na moim kanale. 20 g tłuszczu, u mnie będzie to wazelina i 5 g lanoliny. I tutaj mam wyciąg z propolisu. Najpierw należy odparować z niego alkohol. W tym celu wkładam zlewkę z propolisem do garnka z wodą o temperaturze około 40-50 stopni Celsjusza i czekam do czasu, aż ilość wyciągu znacznie się zredukuje. Ja zrobiłam to do około 15 ml, ale można jeszcze bardziej, wtedy będzie jeszcze mniej tego alkoholu. Następnie do garnka wkładam zlewkę z wazeliną oraz lanoliną i pozostawiam do rozpuszczenia. Dbamy o to, aby zawartość obu zlewek zbyt mocno się nie podgrzała. Zarówno tłuszcze, jak i odparowany propolis powinny mieć temperaturę około 40 stopni, żeby uniknąć straty wspaniałych, ważnych składników. Następnie wyjmuję obie zlewki z garnka. Do zlewki z rozpuszczoną wcześniej wazeliną i lanoliną stopniowo wlewam propolis, jednocześnie mieszając z pieniaczem do mleka. Wszystko mieszam do momentu, gdy tłuszcze połączą się z propolisem. Po kilku minutach mieszanka zaczyna gęstnieć. Wtedy szybko przelewam zawartość do opakowania i maść jest już gotowa. Należy przechowywać ją szczelnie zamkniętą w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. A na co można stosować taką maść propolisową? Może być pomocna przy gojeniu różnego rodzaju ran skórnych i skaleczeniach. Ma też dobre działanie przeciwbólowe. Przy trądziku, wypryskach, ukąszeniach owadów smarujemy punktowo. Warto wypróbować jej działanie przy problemach z grzybicą skóry czy rozmaitych egzemach skórnych, a nawet łuszczycy. Leczy też oparzenia i odmrożenia, ponieważ regeneruje tkanki. Maść można też stosować na hemoroidy. Przy katarze warto smarować wnętrze nosa. Czytałam o dobrym efekcie stosowania maści propolisowej wraz z maścią żywokostową przy bólach reumatycznych różnego pochodzenia. Ogólnie taka maść ma działanie przeciwgrzybicze, antywirusowe, antybakteryjne, a sam propolis zwany jest antybiotykiem XXI wieku, o czym pewnie już wiecie, bo jego zdolności przywracania zdrowia i likwidowania wielu dolegliwości są ogromne. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli ktoś ma uczulenie na produkty pszczele, nie może stosować propolisu w żadnej postaci. I na tym kończę ten krótki film. Przy okazji dziękuję serdecznie za Wasze ciepłe komentarze. To one motywują mnie do robienia kolejnych filmów. Jeśli jesteście ciekawi moich kolejnych pomysłów na filmy, to zapraszam gorąco do subskrypcji kanału.